To jest śniadanie ponad 300-kilogramowego mężczyzny, który brał udział w programie My 600 LB Life. Składa się ono z naleśników, kiełbasy, bekonu, jajek, omleta, placków ziemniaczanych, dużej ilości pancake'ów, kanapek z szynką oraz 2 szklanek czekoladowego mleka. Mike McGuinness, bo o nim mowa, 37-letni mężczyzna, dobił prawie 330 kg wagi, przez co jego życie totalnie się zawaliło. Dochodziło do sytuacji, gdzie nawet wyjście z piwnicy do domu było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jedzenie dużych ilości kalorii było jedynym sposobem na poczucie ulgi od problemów, jakie spotkały go w życiu. Aby odmienić swoje życie po wielu próbach odchudzania, w końcu trafił do doktora Ioana Nauzaradana, znanego jako Dr. Now, który wziął go pod swoją opiekę i wdrożył go do programu My 600 LB Life. Program ma za zadanie odchudzić pacjenta i dzieli się on na 2 etapy. Pierwszy etap to utrzymanie diety 1200 kalorii, aby osoba biorąca udział mogła zaadaptować się do niskiej ilości kalorii oraz małych porcji. A następnie operacja barystyczna, czyli zmniejszenie pojemności żołądka. Jest to już jedyna pomoc dla osób, które nie uzyskały skutecznych wyników za pomocą diety lub ćwiczeń. Dzisiaj podejmę się przetrwania takiej diety i zobaczymy, na czym ona polega, jak wygląda i czy ciężko jest utrzymać takie przygotowanie do zabiegu. 40 000 polubień pod tym filmem przyspieszy pojawienie się kolejnego filmu tego typu, więc jeżeli lubisz taki content, to wiesz co robić. Tradycyjnie zobaczymy, jak wygląda waga przed tym wyzwaniem. Tego dnia mam około 78 kg, a moja sylwetka tak się prezentuje. Aby zmierzyć się z tą dietą, najpierw postanowiłem otworzyć i zjeść jeden z posiłków, jakie Mike jadał przed trafieniem do Dr. Now. W jednym z odcinków programu zobaczyłem, że jadł on na śniadanie właśnie to gigantyczne zestawienie. Dobra. Wielkie przygotowania posiłków, czas, start. Nie będzie łatwo, będzie dużo żarcia, będzie dużo gotowania, więc trzymaj kciuki i zostaw te kciuki pod filmem, ziomek. Od czego rozpoczynamy ten cały show? Zakupy na ten odcinek zajęły mi sporo czasu, ponieważ musiałem zakupić produkty na gigantyczne śniadanie oraz na ciężką dietę. Oba przypadki wychodzą drogo, ponieważ w pierwszym mamy dużą ilość jedzenia, a w drugim przypadku jest to długa lista warzyw, które nie mają aktualnie najniższych cen. Trochę się wycwaniłem, tu mam przygotowane naleśniki i pancake'i. Troszeczkę sobie umyliłem robotę. Poszedłem do manekina i stwierdziłem, że sobie wezmę takie gotowe naleśniki i pancake'i, żeby mieć coś takiego nieprzygotowywanego osobiście. I wziąłem sobie jednego naleśnika, 2 razy pancake'i, a teraz odpalam patelkę i lecimy z tym na grubo. Wielkie przygotowania do śniadania życia zaczynam od placków ziemniaczanych. Tutaj używam wersji mrożonej i wezmę parę sztuk. Pora sfrajerzyć te placki ziemniaczane. Do spodu z nimi. Tu się rozgrzewa patelka, lecimy z jajami. Jajka zrobimy na miękko. Miękkie jaja i frajerskie placki. Where is my spray? Have the spray. Robimy pojedynek jajek. Lewe czy prawe? Które wygra? Lewe. Lewe? Czyli to? Mhm. Dobra, uwaga, ja obstawiam prawe. O! Prawe jajo wygrało. Patencik z wodą. I parujemy jaja. Masz jedzenie tam, chłopie. Mamy chlebek, przypieczemy go. Tu bierzemy jajka, dajemy na patelę, robimy z tego omleta. Tu mamy chlebek, możemy go zdjąć. Chlebek jest wstępnie zgrillowany. Robię omlecika takiego fest. Prawie jak z restauracji. No fajnie, że sobie to powiadasz. Teraz zamykamy go i niech on tam dojdzie. Boczuś. Ale powiem ci, że ta seria w Lidlu ma fajny skład, ta Pure. Bo one mają mega krótki skład. Dokładamy kiełbę, robimy miejsce i smażymy to wszystko. No i mając wszystko, pozostało tylko udekorować tacę, na której będę to wszystko jadł. Ogromna porcja jedzenia jest już gotowa i pozostaje mi się tylko z tym zmierzyć, ale najpierw mam dla ciebie krótką informację dotyczącą nadchodzących meczów reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Z tej okazji partnerem dzisiejszego odcinka jest legalny polski bookmacher STS i właśnie tam znajdziesz najlepsze bonusy na rynku. Z tej okazji STS przygotował dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie bądź wpisując podczas rejestracji kod SZEF300 możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska wygra w dowolnym meczu fazy grupowej. Może być to Holandia, Austria, a nawet Francja. Dowolny mecz w grupie. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. I jeśli zakład na wygraną Polski i kupon wejdzie, zgarniacie dodatkowe 300 zł oprócz wygranej z kuponu. Warto wspomnieć też, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Mam nadzieję, że nasza drużyna poradzi sobie podczas tych mistrzostw, a ty pamiętaj o kodzie SZEF300 i o tym, że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Link do szczegółów i rejestracji w opisie filmu, a my powracamy do materiału. Dobra, wszystko przygotowane, kalorii to naprawdę jest co niemiara. Ja pitole. Ogólnie jeżeli chodzi o tą dietę ciężkich, dużych, bądź po prostu, nie bójmy się tego słowa, grubych ludzi, to widzę, że tutaj jest bardzo podobny schemat, czyli mega tłusto, mega dużo i nieprzemyślanie, ponieważ można byłoby to zrobić w lepszy sposób, no ale trudno, żeby spróbować diety odchudzającej, trzeba troszeczkę najpierw
przybrać. No i w moim przypadku to się przyda. No idzie pomagier, musisz sprawdzić, czy jest dobre. Pancake masz, sprawdź. Czy jest git? Czy ty teraz potrzebujesz diety doktora Hu? Nie wiem od czego zacząć, pancake'i czy co? Ogólnie jeszcze tu mam dodatki, bo w manekinie jak byłem, to do każdego zamówienia dostałem tutaj takie dodatki jak sosik, orzeszki, Maxi Kinga. Tu mam pancake'a, drugi jest pod stołem, próbujemy. To są zwykłe, wiem, że jeszcze są pancake'i z czekoladą. Ogólnie manekin ma dobre jedzenie. Patrzcie, tu są też z czekoladą. I one tylko mają po prostu dodatki czekolady. Trzeba dodać jakiś sos. Sosik tofi. Oj. Sosik tofi jest kozakiem. Żeby zmienić sobie temat, przechodzimy sobie do kanapeczki. Ja zrobiłem je trochę w lepszej wersji, ponieważ dodałem pomidora, takiego żółtego. W ogóle żółte pomidory ostatnio mega mi zasmakowały. One bardziej jak owoce smakują niż warzywa. Pomidor teoretycznie to jest owoc. Pancake, nie gorączkuj się, chłopie. Bo tam widziałem, że on miał takie chamskie kanapki sprasowane z szynką. A ja tutaj dodałem troszeczkę urozmaicenia. Podejrzewam, że w tych 4 kanapkach jest więcej warzyw niż on zjada w całym dniu. I taki sandwich jest kozakiem. Z drugiej strony mamy taką kiełbaskę. Ona jest dobra. Niepotrzebnie tu jest przewodzone tyle tłuszczu. Można byłoby wybrać wersję taką low fat, bardziej odtłuszczoną i myślę, że to by oszczędzało naprawdę sporo kalorii. Osoby z tego programu często widziałem, że robią sobie właśnie takie śniadania typu szwedzki stół, że masz wszystko nałożone, jesz do oporu, jesz naprawdę tego grubo. Tłuszcz tutaj przeważa, totalnie tego tłuszczu tu jest za dużo. Jest to 3, 4 albo nawet 5 razy ponad zapotrzebowanie. Omlecik to akurat jest zdrowa wersja, ponieważ mamy tu praktycznie same jaja zawinięte w omleta, więc to śmiało można jeść. Uważam, że jeżeli zrobiłbym to w typowo makrosowej wersji, byłbym w stanie oszczędzić co najmniej 30-40% kalorii, które są tutaj. W ogóle dawaj znać, czy chciałbyś taki odcinek, gdzie zrobiłbym dietę jakiejś mega kalorycznej osoby, po prostu takiej osoby z mega dużą wagą, coś jak w tym stylu, tylko że cały dzień odchudziłbym, po prostu totalnie zrobiłbym objętość taką, jaką zjada, ale zrobiłbym to w swoim stylu, bardziej proteinowo, low fat, byś miał dużo przepisów na odcinku, byś miała dużo przepisów na odcinku i myślę, że to byłoby kozak. Więc jeżeli chcesz taki odcinek, to dobijmy tutaj 40 000 polubień, tak jak mówiliśmy na wstępie. I napisz w tym momencie komentarz: do it, do it, do it. Napisz ten komentarz. O, omlecik jest kozakiem. I w ogóle założyłem, że dieta tego gościa bazuje głównie na jajkach. Omlet był z jajkami. Tu mamy jajka sadzone. W pancake'ach również są jajka. Dobre jajka. Naleśnik również jest na bazie jajka. Więc tu naprawdę grubo. Jajeczny gościu to jest. Kolejne kanapki, kurde, powiem ci, że grubo. Takie śniadanie. Cały dzień, na następny też nie byłbym głodny. Boczuś do kanapki. Petarda. 3 pancake'i po męsku. A tu mamy placki ziemniaczane, czyli bardzo podobne do pancake'a. Ciężko w sumie to odróżnić. One mi smakują jak takie placki hash brown, coś w tym stylu. Ale są kozak. Frajerowskie placki. I tu mamy jeszcze podwójne frajerowskie oczy. Możesz napisać taki komentarz. Czy ktoś zamawiał podwójnego sandwicha? Ja. Jedyne warzywa w tym posiłku. Grubo. Listek sałaty. Więcej wody. O, teraz zrobimy sobie pancake'a w stylu Maxi Kinga. Czyli dajemy sobie sosik, orzeszki, pini chyba to są. Maxi King i wjeżdża. Czy to nie wygląda pięknie? To wygląda zarobiście. Przykrywamy to drugim pancake'iem i mamy burgera Maxi King. Ale to wygląda dobre w smaku. Ale cukru potężna dawka. Mięsny Wolverine. Czaisz? No, dam ci, proszę bardzo. Już tu tak stoi, że dramat. Podzielę się. Pokonało mnie to. Chyba już odpuszczę, bo naprawdę jestem już przejedzony. Może jeszcze jedno jajeczko. Aj, boczek tu się jeszcze ukrył. Ja pitole.
Takie jajo jest kozakiem. Tylko że jak już zjadłeś 15 jaj wcześniej w czymś innym, w pancake'ach, we wszystkim, to nie chcę ci się. No ale wziął mi to, ja nie chciałem. Jeszcze drugie. O ja pierdzielę. No i na koniec ogromny naleśnik, patrz. Ja pitole. Wziąłem w sztućce, a w ogóle ich nie użyłem. Co jest grane? Lecimy z tym naleśnikiem. On jest z truskawkami. Czekolada, truskawki, herbatniki. Niezłe kombo. Z ekscytacji o tą dietę zapomniałem, że jeszcze powinny być 2 kubki czekoladowego mleka, więc jest jeden, jest drugi. Jakaś chwila po posiłku już minęła, powiem ci, że powoli dochodzę do siebie i moje wrażenia odnośnie tego śniadania i w sumie tego dnia, bo od jutra zaczynam turnus odchudzania. Ilość jedzenia jest naprawdę przeogromna, tak jak ci mówiłem, jest to troszeczkę bezsensowne ładowanie kalorii, można byłoby tą objętość nawet utrzymać, ale byłoby to dużo chudsze, więc tym bardziej pisz, czy chcę zobaczyć taki odcinek odchudzania w wersji ciężkich ludzi. O, tak zabrzmi to idealnie. Ale to jest słodkie. I jeszcze mamy drugi kubek, szklanka, naczynia, w którym jest mleko. To mleko wchodzi bardzo ciężko. Ilość kalorii, podział makroskładników oraz niestrawność po tym jedzeniu. Wszystko było nie tak. W nocy nie mogłem zasnąć, a poranna toaleta? No chyba lepiej już uciąć ten temat. Kolejny dzień to dzień, w którym zmierzę się z dietą doktora Now. Zakupiłem specjalny e-book, który posiada wszystkie niezbędne informacje na temat jego diety i będę krok po kroku wypełniać program przygotowania. Po tym jedzeniu można śmiało powiedzieć, że potrzebuję takiej diety i potrzebuję takiego wyzwania. Oczywiście to jest tylko takie urealnienie tych kilogramów. Nice berry. Od kolejnego posiłku założę na siebie kamizelkę, która będzie mi imitować już realne kilogramy. Tutaj mam takie wizerunkowe połączenie się z problemem, z jakim musimy się zmierzyć w tym odcinku. Pora na pierwsze śniadanie. Sorry, wystaje mi bebek. Gapiliśmy się na bebek? To się nie gap. Pierwsze śniadanie jest bardzo proste, ponieważ bierzemy sobie 2 jajka. To są jajka gotowane. Potrzebujemy 1 kubek jogurtu. Ja znalazłem w Lidlu takie jogurty Stracciatella. W ogóle robiąc zakupy na ten odcinek wydałem mnóstwo kasy. I ta dieta, która jest obżarstwem, tak to można powiedzieć, czyli mnóstwo jedzenia i tak dalej, kosztuje mnóstwo pieniędzy, więc takie osoby, które notorycznie spożywają tyle kalorii, muszą mieć dużo kasy, ponieważ powiem ci, że ciężko jest utrzymać tak dużą wagę, no bo musisz po prostu przyjmować tak dużo kalorii, żeby je utrzymywać, a kalorie niestety kosztują, więc i w tą stronę, którą będziemy robić dzisiaj, ponieważ mamy tutaj dużo warzyw, błonnika i tak dalej, a takie produkty są również drogie, więc taka dieta i w tą stronę jest bardzo droga. Dzisiaj sobie użyjemy tego Stracciatella, 15 gramów białka na 1, więc od razu sobie przetestujemy taką nowość ze sklepu i będziemy potrzebować serka wiejskiego. 3 uncje, ponieważ w tych książkach właśnie było, że uncje. Jest to w przeliczeniu około 80 gramów, kalorii bardzo mało. Białko, tłuszcz, węgli praktycznie nie ma tutaj nic, jakieś śladowe ilości z tego jogurciku, ale to taka bardziej laktoza niż prawdziwe węgle. Zanim przejdziemy do śniadania, nie? No. Chciałabym, abyś opowiedział wszystkim, co się wczoraj działo. No nie mogłem zasnąć, powiem ci, że jeżeli miałbym trafnymi słowami opisać to, co się wczoraj wydobywało ze mnie. Ja bym powiedziała, że gruz. Jak dotrwałeś do tego momentu, to napisz komentarz niezłe gazy, no bo niezłe gazy wczoraj były, no ale poza tym powiem ci, że jak faktycznie żołądek musi być rozszerzony, że oni po takiej objętości nadal są głodni i nadal chcą jeść, bo to mnie zastanawia, ponieważ objętościowo spożyć tyle żarcia, to był dla mnie ciężki challenge, a dla nich to jest po prostu śniadanko, bo to było tylko śniadanie. Tam jeszcze jest pewnie obiad i kolacja, a ziomek niestety w tym materiale nie widziałem, jakie pozostałe posiłki miał ten gościu, więc tylko i wyłącznie spróbowałem sobie śniadania, ale dla mnie to było wystarczające i to na parę dni. Zobacz, po tym śniadaniu, jak ty się źle czułeś, nie? A oni tak zawsze się źle czują, tyle jedzenia mają i wiesz, nie robi im to, nie? Grubo. Jajko, źródło białka i tłuszczów, serek wiejski, jogurt. Testujemy tą wersję i od razu dam wam recenzję, ponieważ ten jogurt jest dobry, nie ma dodatków cukru tutaj, ale trochę kwas. Ale jak to jogurt? Białko nabijamy, kalorii jest mało, tylko 1200 na cały dzień. No i to jest posiłek przedtreningowy, ponieważ za chwilę czeka nas trening prawie po każdym posiłku. Chcę zaznać jakąś aktywność, żeby zobaczyć, jak to jest. Ruszać się z dodatkowymi kilogramami realnymi, bądź po prostu takimi imitującymi, żebym poczuł ten trud dzisiaj. Dobra, robimy rozgrzeweczkę, trening siłowy. Zrobimy takie najbardziej podstawowe ćwiczenia. Ten brzuch i tak ma swoją wagę, więc to nie jest tylko optyczna zmiana, ale również daje troszeczkę kilogramów, więc stopniuję sobie to obciążenie, żeby nagle nie dostać największej wagi i po prostu sobie z tym radzić, tylko tak jak te osoby, tyją stopniowo.
Trenowanie z tym brzuchem bardzo mnie ogranicza, a to są tylko dodane kilogramy, żeby wizualnie ci pokazać. Osoby, które mają nadmierną masę ciała, muszą się borykać jeszcze z różnymi schorzeniami, które dodatkowo obniżają komfort ich życia. Są to różne przypadłości typu cukrzyca, insulinooporność oraz wiele innych. To wszystko sprawia, że wiek biologiczny organizmu jest wyższy i ich samopoczucie spada w dół. Pierwszym krokiem, żeby tego się pozbyć, jest dodanie aktywności fizycznej albo obniżenie kalorii. Fakt faktem, jeżeli masz nadmierną masę ciała, tej aktywności robi się jak najmniej, ponieważ jest ona ciężka do wykonania. No i właśnie kolejnym elementem będzie teraz założenie kamizelki, która doda mi ponad 30 kg i spróbuję zrobić po tym posiłku, który będzie następny, kolejną aktywność już dodając sobie realne kilogramy, a nie tylko takie wizualne. Jednak do czegoś się brzuch przydaje. Dobrze, że mam sztangę łamaną, bo patrz, idealnie na brzuch jest. Czaisz? Ta sztanga jest chyba zaprojektowana dla osób z brzuchem. Żeby poczuć realizm tego wyzwania, będę miał na sobie kamizelkę o wadze ponad 30 kg. To maksymalna waga, jaką udało mi się zorganizować na ten dzień. I może nie jest to 300 kg jak w przypadku Majka, ale należy pamiętać, że są to dodatkowe kilogramy nałożone z dnia na dzień, więc i tak będzie mega ciężko. Czyli to mi daje jakieś ponad 30 kg. Ja pierdzielę, powiem ci, że bez sensu mieć taką wagę na sobie, bo to znaczy, jak musisz się męczyć. Kościec każdy ma ten sam, a pomyśl sobie, ile balastu na sobie musisz niepotrzebnie nosić, jeżeli masz wielką otyłość, więc to jest naprawdę kwestia do rozważenia i to nie jest nic ofensywnego, nic atakującego, po prostu stwierdzam czysty fakt. Po co nosić i się męczyć? To prędzej czy później odbije się na twoim kośćcu, albo na moim dzisiaj. Jak się poruszam w tym? Nieźle, jest ciężko. Problem zacznie się pewnie pod koniec dnia, gdzie to się skumuluje i będziemy robić aktywności jeszcze z tym. Podstawą tej sałatki, ponieważ to będzie sałatka jogurtowa, jest ogórek pokrojony w kostkę. Ogóreczka wkładamy do miski. Jedna szklanka beztłuszczowego jogurtu. Będzie taka mizeria. Trochę koperku. I bierzemy odrobinę świeżo pokrojonej szalotki. Myślę, że tyle wystarczy, ponieważ to ma nie przekroczyć 100 kalorii. I do tego jeszcze mamy porcję mięsa. 4 uncje chudego kurczaka. My go robiliśmy we frajerze. Według e-booka mogliśmy jeszcze wziąć wieprzowinę chudą, jagnięcinę, wołowinę chudą. Każde chude mięso, kurczaka, indyka. Ma być po prostu 4 uncje źródła białka. Chudego, beztłuszczowego. Czuję się, jakbym dostał niepełny polski obiad, ponieważ mamy mizerię, mamy kurczaka. A gdzie są ziemniaki? Powiem ci, że na takiej diecie ciężko byłoby wytrzymać. Faktycznie przygotowanie do pomniejszenia żołądka byłoby ok. Co to jest za przyjemność tej diety, w cudzysłowie? Ja to trochę widzę jako taką torturę, ponieważ nagle z nawyków żywieniowych, które są wywrócone do góry nogami, spożywa się mnóstwo tłuszczów, mnóstwo soli, mnóstwo węglowodanów, mnóstwo przetworzonego jedzenia. Dostajemy o 180 stopni inną dietę i po prostu niektórym psycha może tutaj nie wytrzymać. Wielkim ryzykiem takiej diety jest to, że po prostu nie wytrzymasz tego, pękniesz i summa summarum cofniesz się i nie zaliczysz progresu, nie schudniesz, tylko ta waga wróci albo nawet i pójdziesz kolejny krok wstecz. Przez dodane kilogramy czułem się mega zmęczony i to nawet podczas najprostszych czynności w ciągu dnia. Po kolejnym posiłku postanowiłem zaznać trochę rozrywki, ale nadal utrzymując aktywny tryb życia. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie grając w gry sprawnościowe na konsoli VR. Weźmiemy sobie na początku sparring partnera i lecimy z nim. Siema, tylko pamiętaj, że jestem cięższy. Siema coach. Dobra, koniec pierwszej rundy. Jeszcze trwa. Ale ciężko jest. Ale to waży. Liczony jest po walce. Udało się wygrać, ale jest ciężko. Siema coach, wygrałem. Najbardziej bolą barki. Powiem ci, najbardziej bolą barki, bo utrzymują to obciążenie. Najchętniej bym sobie usiadł. Muszę takie pozycje robić, co jest? Żeby mi plecy odpoczęły. Rozgrzeweczka na złotym, gramy. A, 9-5, dałem mu punkt, żeby sobie odpocząć i teraz patrz, jak z nim jadę, 2 punkty. I teraz Asik, patrz to, ziomek, siatka.
Bo ja muszę trafić najpierw. No i pięknie. Ja pitole. O kurde, sorry. Ja myślałem, że jestem przodem. Widzisz, ten VR tak działa, że nie wiem, gdzie patrzę. Dramat. Duża waga, jest przekichana. Lecimy z kolejnym posiłeczkiem. Powiem ci, że mega odpoczywam, opierając się w przód, ponieważ cały ciężar ciała opieram na rękach i nie męczę mięśni stabilizujących. Wiem, że to może nie jest za dobre dla kręgosłupa, ponieważ tutaj jakby całą siłę opieram na kręgosłupie, ale powiem ci, że jest przypał w kit. Najchętniej bym tylko siedział, nie stałbym. I tutaj przypomina mi się początek programu z Mike'iem, który wspominał o tym, że jego porannym wyzwaniem jest wyjście z piwnicy o własnych siłach. Mając na sobie tak potężną wagę, faktycznie jest to okropny, codzienny trening dla całego ciała. Poruszanie się z taką wagą to jest i tak 110 kg, to jest nic przy tym, jak te osoby mają powyżej 200. Nie wiem, co muszą czuć i na pewno to nie jest takie obciążenie, gdzie oni się adaptują do tego błyskawicznie, że nagle z dnia na dzień plus 200 kg, tylko oni stopniowo, plus 5, plus 10, po miesiącu, po roku, 50, 100 i tak dalej, więc to jest taka adaptacja, że oni się do tego przystosowują. To nie jest, że nagle ktoś wrzuca im 200 kg na plecy. Czuję, jak nawet ciężko mi się oddycha, bo tak na płucach to wszystko i na całym ciele opinające to jest. Kolejnym posiłkiem będzie sałatka. I nie jest to zwykła sałatka, bo Dr. Now w swojej książce wybrał chyba możliwe każde warzywo i stworzył z tego posiłek. Różne rodzaje sałaty, ogórek, pomidory, cebula, awokado i inne warzywa. To wszystko będzie się składać na kolejny posiłek. Widzisz, co my tu mamy? Listę warzyw, która będzie teraz napierdzielana. Funkcjonowanie w dzisiejszym dniu to jest dramat. To jest po prostu jeden wielki challenge. Czuję się, jakbym po prostu od rana nieustannie robił trening siłowy. Coś w stylu, jakbym martwe ciągi robił, nie? Prostowniki są atakowane. No i powiem ci, że jakbym był w takiej sytuacji, gdzie naprawdę miałbym tak nadmierną masę ciała, to pierwsze, co bym zrobił, to po prostu zacząłbym powoli, stopniowo zrzucać wagę, obliczyłbym sobie zapotrzebowanie kaloryczne i po prostu starałbym się za wszelką cenę najpierw zwykłymi spacerami pododawać tej aktywności, no i stopniowo tą wagę zrzucać, bo każdy kilogram jest naprawdę na wagę złota tutaj i powiem ci, że to mi otwiera oczy, bo z jednej strony, jak ktoś ma tak potężną wagę, to nic się nie dzieje samoczynnie. No takie osoby, żeby utrzymywać taką masę ciała, no to cały czas muszą tych kalorii sporo do organizmu dostarczać, no bo jednak jeżeli by nie dostarczały, to ta waga by spadała w dół. Widzowie, napiszcie, czy Peter ma przytyć 20 kg. Zobaczymy, jak on zgubi to. Jesteś powolona? Nie będę tył. Zobaczmy, czy da radę 20 kg przytyć. Jakbym taki challenge zrobił, żebym przytył do 100? Ja pitole. Peter. Ja teraz do końca roku odpalam ten content Nikocado Awokado. Makaronem się trę do stołu. Maska tlenowa, jazda. Ile musiałoby być lajków, żebyś podjął ten... Nie no, to musiało być z 200 000 lajków. Żebyś podjął w ogóle te Nie, ale wyzwanie? to nawet nie wiem, czy bym podjął, wiesz, że chyba bez sensu. No dlaczego? Szkoda mi zdrowia. Po co mam się utywać tak do 100 kilo? Dawaj challenge rób. Nie robię challenge. Dawaj challenge Nie rób. robię. Widzowie, Peter, twój piszcie kanał jeszcze. tego potrzebuje. Jeżeli chcecie challenge, żeby Ifem Ale przytył plecy bolą. 20 kg, a później pokazał nam, jak się redukuje, napiszcie teraz komentarz challenge. Nie piszcie żadnego komentarza 25 kg do 100 kg. Nie piszcie komentarza challenge. English or Spanish? English or Spanish? English. Whoever moves first is gay. You got something in your nose, sniffing that cake. A ty idziesz w tej kamizelce na spacer? No. O, dobra. No, ciekawe, Dobra. co wydasz radę. Tutaj obstawiam, że mamy gdzieś około 50 zł w misce. Nie no, ci. No. Nie. Awokado samo kosztowało 15 za 2. 3 papryki były drogie na maksa. Pomidory to są te żółte. Same warzywa, no to jest dramat. Najchętniej dałbym tutaj sos KFD. Kurczaka bym dał, no ale bez przypraw. Ja pitole, szklanka wody. Dla tych, którzy mogą, polecam kod IFEM. Kupisz KFD z kodem IFEM, masz rabacik, to się opyla, więc zrób to. Nie trać życia tak jak ja teraz. Tylko lej sosy z KFD. A ogólnie summa summarum, warzywa świeże są dobre, ale mogę coś ci powiedzieć, że to jest dla mnie dodatek do obiadu. Czuję się, jakbym zafundował sobie wielką dokładkę dodatków do obiadu, a gdzieś by mi zniknęło danie główne. Jedyne, co się boję, bo tu jest taka dawka błonnika, co będzie jutro. Dam znać na Instagramie. Więc wbijaj. Kolejną aktywnością po posiłku będzie spacer. Niby spontaniczna aktywność, nic wielkiego, ale uwierz mi, że z tą kamizelką było to mega męczące. Każdy krok dawał o sobie konkretnie znać. Po drodze wstąpiłem do sklepu, aby nabyć wodę smakową, ponieważ wyczytałem, że według doktora Now takie wody bez cukru z aromatem są dozwolone podczas jego terapii. Ostatni posiłek tego dnia, który dopełni mi 1200 kalorii, będzie to omlet. Nie jest to zwykły omlet, ponieważ jest on na bazie szpinaku, selera oraz poru. Dodatek odtłuszczonego żółtego sera trochę polepszy smak, ale sera serio było mało. Finalnie tak się prezentuje danie. Dla mnie to bardziej wygląda jak posiłek Snoop Dogga, a nie diety na operację żołądka. Mamy piękny ostatni posiłeczek. Próbuję znaleźć jakiś znajomy smak na to, ale brakuje mi słów.
Takie dobre? Ogólnie jak mam być szczery, to nie jest to najgorsze na świecie. Takie po prostu dziwne jajo. Bajajo. Wygląda dużo gorzej. Powiem ci, że dzisiaj chętnie to zjem, bo tylko 1200 kalorii ci. Ale ewidentnie ta dieta to jest jedna wielka pomyłka i faktycznie schudniesz na takiej diecie, ale co to jest za męka, powiem ci, dramat. 1200 kalorii da się zrobić dużo lepiej. Woda jest w końcu smakowa. Chodźmy sprawdzić formę. Mogę też w końcu zjeść, a jeszcze tutaj mam. Tym posiłkiem kończę ten posiłek. Mózg mi nie pracuje, 1200 kalorii. Tym posiłkiem kończę swój challenge. Pomóc ci? Jaki lekki gościu. No i to jest, się nazywa życie. Z takim ukochanym pieskiem. Ja nie idę tam. Dobra, sprawdzamy wagę. 79,9. Przed wyzwaniem ważyłem mniej, zjadłem, przytyłem, schudłem, ale ciągle ważę więcej. Czy to ma sens? Zobaczmy sobie w formę. Możesz oddychać. Jakie ślady po tym, czaisz? Ja pitole, jakie ślady. Dobra, więc tak się prezentuje forma. Brzuch nie zszedł. Cały czas jest wzdęty, bo jednak wczorajsze wyżerki, tam była potężna ilość kalorii. Myślę, że powrócę do siebie, tylko mam nadzieję, że to mi zejdzie. Ciężkie wyzwanie, zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej ekstremalnych diet, a tymczasem muszę iść do kibla.